Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku ze słonecznej Toskanii, która niestety okazała się trochę mniej słoneczna niż przewidywaliśmy. Niestety po pierwszych kilku dniach ładnej pogody temperatura nam spadła i jak widać bufy, rękawiczki, kurtki weszły w grę. No niestety, trzeba dostosować się do pogody. Dzisiaj korzystamy ze słońca, jedziemy do Florencji, ale nie o tym dzisiejszy odcinek, ponieważ dzisiejszy odcinek jest odpowiedzią na liczne prośby, które często kierujecie, które wypisujecie w komentarzach, prosząc o to, żeby w blogu, na blogu, we vlogach pojawiały się nie tylko jakieś super ekstra drogie sprzęty, drogie rowery, ale także, żeby pojawiały się sprzęty z trochę niższej, ze średniej półki cenowej. No i dzisiaj jest właśnie odpowiedź na te prośby. Przy okazji tygodniowego pobytu w Toskanii postanowiliśmy zabrać ze sobą rower. My oczywiście jeździmy na Giantach, na Livach. Ja jeżdżę na Livie, Artur jeździ na Giancie Revolcie, ale tym razem postanowiliśmy wziąć do testów Romet. Romet Aspre 2. Rowerek ze średniej półki cenowej, 6200 zł. Myślę, że taki rower, który jest pierwszym wyborem osoby, która zastanawia się nad gravelem i rozważa, czy to jest rower dla niej, czy nie. Dla niego, dla niej. Przejechaliśmy trochę już tutaj kilometrów, zrobiliśmy trochę trasek. Dzisiaj odcinek prezentujący Wam ten rower, przedstawiający go, prezentujący wrażenia Artura z jazdy na nim. Zapraszam do oglądania. Certaldo, czyli Cebulandia, miasto słynące z cebuli o wyjątkowym smaku. Czyż nie jest to gravelowy akcent tej wycieczki? No bo jak gravele, to podobno też musi być cebula gryziona jak jabłko. Certaldo, ale chyba nie wjeżdżamy do centrum. No ciekawe, czy zdążymy dzisiaj do tej Florencji. Chwila przerwy w oliwnym gaju na przecudownej toskańskiej drodze. To jest i chwila czasu na to, żeby coś powiedzieć o tym rowerze. Mamy tutaj aluminiową ramę z aluminium 6061, wycieniowanego troszeczkę. Karbonowy widelec z aluminiową rurą sterową, z insertami. To bardzo fajna sprawa. Mamy tutaj sztywne osie. To też bardzo ważna rzecz. Niestety oprócz insertów, które są na widelcu, oprócz insertów, które mamy tutaj na górnej ramie, no i oczywiście tych dwóch bidonowych, no nie ma więcej możliwości mocowania bikepackingowych rzeczy, mocowania torebek. Oczywiście mamy tutaj możliwość przyczepienia błotników, mamy możliwość przyczepienia bagażnika, jeżeli ktoś chciałby korzystać z bagażnika. Rama w przepięknym, ciężko powiedzieć jakim kolorem. Jeżeli będziecie zastanawiać się nad kolorem, to na pewno warto zwrócić uwagę na to, że ona na stronie internetowej, ten kolor wygląda zdecydowanie inaczej niż w naturze. Powiedziałabym, że w naturze wygląda dużo fajniej. On jest taki, tutaj kojarzy mi się trochę z oliwkami, z takimi jasnymi oliwkami. Jasna oliwka na stronie jest opisany jako chyba żółty. No to nie jest do końca taka żółć. Kolor naprawdę bardzo fajny. Myślę, że zobaczycie na zdjęciach, bardzo dobre wrażenie robi. Bo przede wszystkim oczywiście rower musi się podobać, a dopiero w drugiej kolejności oglądamy, jaki jest jego osprzęt i generalnie jak jest złożony. Tak jak już powiedziałam, aluminiowa rama, karbonowy widelec. Kolejna bardzo ważna rzecz, napęd. Bardzo fajny tutaj jest włożony napęd. Mamy tutaj całą grupę GRX 400. Korba bodajże jest chyba 600, z tego co wiem.
Tak. O tym, jak sprawuje się ten napęd, będzie mówił potem, myślę, że Artur. Mamy przerzutkę GRX-ową. Ważna rzecz ze sprzęgłem, więc jak jedziemy po wertepach, jedziemy po szutrach, no to generalnie nam tutaj nic nie skacze, nic nie lata. Jest to bardzo fajny, komfortowy napęd. Z tego ja nie miałam niestety na nim okazji jeździć. No mówię, będziemy zaraz wypytywać o to Artura. Napęd oczywiście 2×10, 30×46 rzędów z przodu, 34 największa kaseta z tyłu, więc największa watka z tyłu. Więc mamy tutaj całkiem fajne, miękkie przełożenia. Co tutaj na Toskanie, ponieważ jak policzymy 30×34, to już wychodzi tam chyba 0,88, to na Toskanie bardzo fajne jest przełożenie. Na te górki sprawdza się idealnie właśnie dla osoby też, która nie ma super wyrobionej nogi, dla osoby, która nie jest jakimś tam ścigantem. To ja myślę, że ten napęd tutaj jest bardzo fajny. Oczywiście mamy manetki GRX-owe, bardzo fajnie działające. Do tego oczywiście hamulce również GRX 400. Myślę, że pod tym względem ten rower jest bardzo fajnie, spójnie złożony. Co by tu Wam jeszcze powiedzieć? Siodełko Fizik Taiga. No to też zapytam Artura, jakie wrażenia jego są po tej jeździe, po tych pierwszych... Tak naprawdę Artur już tydzień jeździł w domu, kiedy mieliśmy ten rower u siebie po katowickich lasach. Teraz tutaj to już jest kolejny tydzień jeżdżenia. Z tego co mówi, jest całkiem fajnie. A, kolejna rzecz, opony. Bardzo fajne oponki Schwalbe G1. Niestety to pewien minus, 38 mm. Jest tutaj ograniczenie, w ramie mieszczą się tylko opony do 40 mm. To jest związane tutaj właśnie jak zawsze z miejscem w tylnym trójkącie. No generalnie te 38 tutaj też dają bardzo fajnie radę. Ja jestem zwolenniczką trochę grubszych opon, więc no te 40 na pewno bym tutaj włożyła, jeżeli to miał być rower dla mnie, a nawet poszłabym i trochę dalej, no ale niestety no tutaj mamy ograniczenia. Kierownica z lekką flarą, wygodna, szerokość tutaj jest chyba 42 mm, to jest rozmiar L. O rozmiarach będziemy jeszcze mówić z Arturem, ponieważ to była bardzo ciekawa rzecz, ponieważ musieliśmy wybrać, nie mieliśmy możliwości przymierzenia się do tego roweru, musieliśmy wybrać na podstawie tabelek. Artur wybrał sobie rozmiar L, a jednak okazało się, że powinien być on trochę chyba jeszcze większy. Trochę za mały ten rower wydaje się dla Artura. No i z takich rzeczy, no sztyca, ciekawa sztyca aluminiowa, ale z takim ciekawym tutaj konceptem, z dziurkami. Nie wiem, czy ma to na celu jakieś tutaj amortyzację, czy jakąś pracę. Kto wie, może dzięki niej jest troszkę wygodniej i trochę coś tutaj amortyzuje. No generalnie rowerek, jak dla mnie, w moim odbiorze, idealnie właśnie nadający się, tak jak powiedziałam na samym początku, dla osoby, która chciałaby spróbować gravela, dla osoby, która nie chciałaby na początku wydawać jakichś wielkich pieniędzy na rower. Także to tyle, jeżeli chodzi o konfigurację i cały osprzęt. Na pewno więcej będzie można znaleźć na blogu, tam będzie dokładny opis i nasze przemyślenia na temat całego tego setupu. A o wrażeniach i o tym, jak się jeździ na tym rowerze, już myślę z następnej miejscówki. Pięknie tutaj, trzeba jechać dalej. Także zapraszam na krótką przerwę i wracamy za chwilę. %. Napęd GRX daje radę. Z przodu 30, z tyłu 34. O jacie. No 25. A jednak pokazało 25 jeszcze. No, są tu czasami takie smaczki. Ale jak zawsze widoki wynagradzają wszystko. No trzeba przyznać, że chyba wjechaliśmy na najwyższe wzgórze w okolicy.
Najwyższy punkt Toskanii. Widoki 360. Nieźle. Coś nam dzisiaj długo schodzi ta jazda. Dużo zdjęć. I dużo widoków. To jest jakaś petarda. Więc postanowiliśmy się zatrzymać na kawkę. Ja dzisiaj kawki nie piłam. Florencja zagrożona trochę, ale nie dziś, to jutro. A tu mamy takie pyszne rzeczy. No chyba mnie kupili. Dobre, dobre. Same pyszności. Espresso przedłużone. Mieliśmy poszukać jakiejś kawy speciality tu. Nie poszukaliśmy. Czego? Speciality. Wszędzie jeździmy, szukamy speciality. A tu jakoś nie poszukaliśmy. No to jemy. No i pyszne to było. Kawiarenka w Cerbai. No i co? Doszliśmy do wniosku, że nie ma co dzisiaj do Florencji jechać, bo jakbyśmy chcieli pojechać do Florencji, to chcielibyśmy tam więcej czasu spędzić. A tak tylko na kawę to bez sensu. Zrobić sobie tylko smaka. Więc robimy sobie tutaj taką pętelkę. Może jakichś szutrów jeszcze znajdziemy trochę. I jedziemy. No i piękna złota godzina. Dzisiaj Romet i Artur w roli głównej. Jeszcze czeka nas wywiad, którego ciągle nie zrobiliśmy. To co? Wywiad rzeka. Okej. Ależ to jest cudnie kończyć rundy o zachodzie słońca. Przepiękne. Uwielbiamy złotą godzinę. A tu mamy kapliczkę i źródełko. Jakby ktoś potrzebował wody. Jesteśmy na fragmencie Via Francigena. Można sobie spocząć, odpocząć i zatankować. No a my teraz atakujemy ostatni podjazd. Już mamy 70 km, 1500 przewyższenia, więc całkiem się uzbierało. Ach, cudo, cudo. No i idealny timing. Ostatni skrawek nieba, słońca.
Przepiękny to był dzień. Cudne kilometry. Zaraz sprawdzę, ile nam to wyszło. Dziś trochę bardziej asfaltowo, ale szuterki też były całkiem. 82 km i 1900 przewyższenia, także całkiem sporo. No i zaraz podsumowanie. Miał tu zjechać Artur, ale go nie ma. No i jest zguba. Tydzień na Romecie. Tydzień na Romecie w Toskanii. Tydzień na Romecie Aspre 2 w Toskanii. Specyfikacje już znacie. No a teraz podsumowanie tego, jak się jeździło, jakie wrażenia, czy fajny rower i dla kogo ten rower, może jak jest, panie Arturze, zadowolony, że wziąłeś na Toskanię ten rower? Tak, bo zawsze warto próbować nowe rowery. Także miałem okazję zobaczyć, jak się jeździ na innej konfiguracji, na innym rowerze, z innej półki, aluminiowym, na którym dawno nie jeździłem. Ja bym chciała, żebyś przede wszystkim, bo wspominałam już wcześniej o tym, że był problem z wyborem rozmiaru tego roweru. Tak, no bo rzeczywiście podszedłem do tego najpierw katalogowo. Przejrzałem wszystko, co jest na temat geometrii dostępne w internecie. No i po tym postarałem się dobrać rower pod siebie według wskazówek producenta. Znając swój rower, no poszukałem czegoś, co najbardziej byłoby chyba podobne. Ile masz wzrostu? Mam 1,86 m wzrostu, no i wybrałem z katalogu ramę o rozmiarze L. To jest ich 54. Tak, to już pokazywaliśmy. Z większych mają jeszcze tylko XL, to jest 56. No ale porównując to, co na co dzień jeżdżę na swoim rowerze, myślałem, że ten rower będzie najbliższy mojemu rozmiarowi mojego codziennego roweru. No i co się okazało? No i okazało się, że chyba trafiłeś rower... czy nie? No nie, trafiłem rower, który musiałem zmodyfikować jakoś, starać się go do siebie dopasować. Jestem po bike fittingu, a więc w każdym innym rowerze wiem, czego szukać, jak go starać się ustawić, żeby był dla mnie optymalny. No i w tym też próbowałem jakby doszukać się wszystkich tych wymiarów, rozmiarów, kątów, które jestem po bike fittingu ze swoim rowerem. I właściwie większość by się udała, poza jedną rzeczą. Bardzo krótko obcięta jest rura sterowa, jak na rozmiar 54. No to wymusza taką bardzo aerodynamiczną pozycję. Próbowałem jeździć w takiej właśnie tej fabrycznej pozycji, no okazało się, że to było trochę za nisko. Ta dysproporcja między długością nogi a pochyleniem się była dla mnie trochę za niska. A więc no, wiedząc, jakie mam wymiary, sobie poszukać, włożyłem dodatkową podkładkę, taką połóweczkę, która no, lekko podnosi mostek na rurze sterowej. No i lekko podniosłem kąt kierownicy. To poprawiło mi tą pozycję na tyle, że no, mogłem tutaj przez cały tydzień praktycznie raczej dosyć wygodnie jeździć. Okej, ale podsumowując, generalnie na 1,86 m przydałaby się już większa rama. Myślę, że tak. Docelowo. Myślę, że tak i raczej w ogóle zalecałbym raczej no jednak kupowanie roweru zawsze z przymiarką, tak? Nie tylko z... Szczególnie tego myślimy. Szczególnie tego, nie tylko z tabelki. Dobra, to przechodzimy do konkretów. Ja zwróciłam uwagę na to, że przede wszystkim bardzo fajnie jest złożony napęd tego roweru. Jest spójny bardzo, bo to jest cały GRX 400, nawet korba tak. Jest 600 chyba, tak? Bo chyba nie jest robiony 400, z tego co pamiętam. Jak Ci się jeździło? Na 2/10 i tam z przodu mamy 30 i z tyłu 34. Tak, czyli no
Ja dawno już nie jeździłem na takiej konfiguracji. 2 blaty z przodu i 34 z tyłu wydawało się to trochę tak na dzień dobry mało, tym bardziej na Toskanie, ale okazuje się, że no przy tym przełożeniu 30 na 34 mamy przełożenie 0,88, czyli już jest lekki właściwie młynek no i to daje radę. Muszę przyznać, że to daje radę. Jasne, trzeba się jakby dopasować do tego, kiedy przód sobie przerzucamy, no to trzeba trochę w głowie dla mnie wrócić do tego typu ustawień, ale co ciekawe, ten napęd bardzo dobrze wybacza błędy przekoszenia. Nieraz mi się zdarzyło. No właśnie, chciałam zapytać o kulturę pracy też przede Nieraz wszystkim. mi się zdarzyło z przyzwyczajenia po prostu nie przerzucać z przodu i popełniać błąd przekoszenia i byłem mile zaskoczony, bo praktycznie napęd pracuje w całym zakresie na każdym blacie z przodu. To jest dosyć fajne. Jasne, unikam tego, ale no, te błędy on wybacza. Nie dzieje się żadna tragedia. Jak ktoś na chwilę potrzebuje tak pojechać, to daje radę. Idąc GRX-em dalej hamulce. Tutaj trzeba mieć dobre hamulce. Tak, tutaj czy to są dobre hamulce? Tak. Nie czułem żadnego braku w hamowaniu, w modulacji. No myślę, że tutaj Shimano Klameczki wygodne. Tak, i łapy, i klamki wygodne, raczej pewne, nic się nie dzieje. Obsługa tych przerzutek bardzo taka skuteczna i reagująca, nie ma jakichś opóźnień. Nie, raczej jestem zadowolony z tego. No myślę, że warto zaznaczyć, że obydwoje jeździmy na elektronicznych Tak. i w zasadzie dawno nie jeździliśmy na mechanicznych przerzutkach. No nie chciałem tego porównywać. No nie porównywać nie ma sensu. Natomiast To kwestia tego, czy dobrze ci jechało, czy nie. Tak, dobrze. Jakie opony do gravela? Opony do gravela. Jesteś zadowolony z tych opon? Tu mamy na to, co tu jest potrzebne. G1, tak? Schwalbe G1. Na to, co tutaj zastaliśmy, na te szutry, asfalty, jakieś polne drogi, winnice, to te opony, grubość 38, lekki bieżnik, zupełnie wystarczające. Chyba nawet tutaj fabrycznie są dętki na razie. No ja docelowo bym je na pewno zalał, byłoby wygodniej. Ale tutaj raczej na takie tereny dają radę. Myślę, że na ciężki teren gravelowy, jakieś góry czy jakieś naprawdę trudne trasy, no nie, te opony bym raczej zmienił. Bo z przodu szłoby zmienić, nie? Myślę, że z przodu tak. byłoby to bezproblemowe, żeby zrobić nawet 45 chyba milimetrów wrzucić No balon, natomiast z tyłu... No z tyłu producent mówi, że pomieści ta rama tylko 40 mm. Te opony są 38, to są katalogowe opony. Docelowo można najwięcej zmieścić 40 mm. No to jest kwestia tego, że wybierając ten rower trzeba wiedzieć, gdzie się będzie nim jeździło, jaką konfigurację chce się na nim złożyć, czy coś poprawić, czy po prostu jeździć na fabrycznym, bo ten rower jest bardzo dobrze złożony do takiego lekkiego właśnie gravela. No właśnie, i teraz podsumowanie. Dla kogo ten gravel? Myślę, że to jest gravel dla początkujących albo dla ludzi, którzy chcą spróbować gravela, bo ta konfiguracja oferuje nam właściwie wszystko, co potrzebne jest w gravelu. Nawet łącznie z punktami montażowymi na jakiś bikepacking. No właśnie tego jest trochę mało, bo jednak mamy tylko i wyłącznie na widelcu i tutaj dwie. Tak. Natomiast przydałoby się dodatkowo. A nie, tu są trzy inserty, okej, tu są dwa. I tu są inserty też, no, jakby tu jest ktoś na koszyk, próbował nie? jakiś... No brakuje może od dołu. Ja bym jeszcze dorzuciła może od dołu, to by się na pewno przydało. Ja jeszcze dołożę kierownica. Tutaj w tym przypadku to jest 42 mm. No i no dla Ciebie, no jasne, rozmiar. No kierownica to jest bardzo rower indywidualna. za mały i kierownica minimalnie za wąska, tak? Bo powinieneś mieć 44. Przy tej tutaj. kierownicy na gravelu też trzeba wziąć pod uwagę coś co się pakować do przodu, tak? Bo 420 no jakoś tam coś się mieści, no ale trzeba myśleć o tym, że na kokpicie jest też trochę mniej miejsca, tak? To też zależy, ile damy owijki, nie? Tak, Owika? Owika bardzo dobra, wygodna? bardzo taki fizik. Okej.
zupełnie nie ślizgająca się. No mamy tu też flarę, tak, więc jest wygodnie, Tak, jest lekka gravelowo. A siodełko? Siodełko fabryczne Fizik. Pierwszy raz na takim jeżdżę. Wąskie dosyć. Dosyć wąskie, ale muszę przyznać, że spasowało mi nawet ten szeroki przód tutaj. Dosyć pewnie się na nim siedzi. Ja po bike fittingu używam innego, ale to wziąłem specjalnie, żeby spróbować innego siodełka. I na te tutaj lekkie trasy jest ok. Nie narzekałem na to siodełko. To chyba wyczerpaliśmy temat. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać? No ciekawostką jest krótka korba. W rozmiarze L, czyli teoretycznie dla wysokich osób, tutaj zastosowano korbę 170 mm. Co jest rozwiązaniem ciekawym, dla mnie nowym doświadczeniem i muszę przyznać, że pozytywnym. No teraz jest taka tendencja do pójścia w krótsze korby. No to myślę, że to wszystko. Bardzo dziękuję za test, bardzo dziękuję za wypowiedzi, za cały tydzień tutaj testowania tego rowerku. Ja myślę, że wyczerpaliśmy temat. Na pewno będziemy jeszcze opisywać to trochę dokładniej na blogu. Zapraszam do artykułu, który pewnie pojawi się w ciągu tam kilku najbliższych dni, albo no nie, myślę w ciągu kilku najbliższych dni. Mam nadzieję, że jeżeli zastanawiacie się nad tym rowerem, to trochę pomogliśmy. Ja daję całkiem sporą okejkę. 6200 zł. Aluminiowy rowerek z karbonowym widelcem, z bardzo fajnie złożonym napędem, z dobrymi hamulcami. Myślę, że ten rower jest bardzo fajnie, naprawdę przemyślany. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za ten odcinek, dziękuję Wam za to, że poświęciliście czas na jego obejrzenie. Mam nadzieję, że też skusicie się może kiedyś na wyjazd do Toskanii, albo może już byliście, no to też daję okejkę. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawcie komentarze. Jeżeli jeździcie na Aspre 2 albo na jakimś innym modelu Rometa, no to też bardzo fajnie będzie, jeżeli podzielicie się swoimi wrażeniami, bo to też potem inni czytają te komentarze i wyciągają jakąś swoją wiedzę też dla siebie, waszą wiedzę dla siebie. Nie przeciągam jak zwykle. Dziękuję bardzo, dziękuję Arturowi. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa!